Tak wygląda komunikacja z miejscowymi. Na migi, mowa ciała, gestykulacja, uśmiech na twarzy. Jedziemy z dziewczynami, zabrały nas. Mają taki biznes, że sprzedają ubrania na WhatsAppie. Pokazują każdą dzielnicę i opowiadają, co, tak, z czego słynie dana dzielnica. No i to też jest fajne, co? Nie jesteśmy na Zanzibarze, jesteśmy w Tanzanii, w Dar es Salaam. Pochwaliłem, że Tanzania jest czystsza od Kenii. Miejscowość Madezi, czy jakoś tak. Przenocowaliśmy w tym hoteliku, który był jak sauna. I teraz jest sauna. Jest 8 rano. Wyszliśmy. Ja sobie namoczyłem koszulę, tak jak zawsze, zaraz będzie sucha. No i na pewno jest powyżej 30 stopni. Jest tak gorąco, że szok. Musimy kupić jakąś wodę, musimy się stąd wydostać. Kolejny dzień. Równo 60 km do Dar es Salaam. To nie jest dużo. Od 2 dni nie jedliśmy za bardzo, więc ustaliliśmy, że w Dar es Salaam będziemy jeść. No idziemy już tak za 20 minut. Jak widać po mojej twarzy, chłodno nie jest. Raczej ciepło. Bez śniadania, bez wody. Generalnie ostry poranek. Tu idzie pani przede mną. Jej też nie jest łatwo. Ale ona wprawiona. Na głowie nosi. Może ja też plecak powinienem na głowie nieść. Naprawdę podziwiam te afrykańskie kobiety, że one tak na głowie noszą te ciężary. Nie dość, że to jest naprawdę często ciężkie. Po 20, 25, 30 kg. Tam było to jeszcze w dodatku czasem bardzo niewygodne. Trafiliśmy w sklepik, kupiliśmy wodę mineralną, mieliśmy limonkę. Chodzi o to, że ta woda mineralna, ona ma słaby smak. Poza tym przeleci przez nas po prostu momentalnie. A jak wrzucimy cokolwiek, limonkę, najfajniejsza była marakuja, bo była naprawdę smaczna i była fajna. Natomiast nie ma marakui, no to musimy wrzucić limonkę. Początek był ciężki, naprawdę, chociaż dalej mi gorąco, ale zabrały nas wygodnym autem, okna potwierały. No i teraz w bagażu leżą bagaże, to jest fajne, nie musimy się gnieść. I jedziemy razem. I dziewczyny mają taki biznes. I'm going to tell about your business. Okay. Mają taki biznes, że sprzedają ubrania na WhatsAppie, mają grupę i robią takie broadcasty i sprzedają. Niewielki biznes, 100 osób, no ale generalnie jakoś tam żyją. Tu w Afryce każdy tak klei, że coś tam kupi, coś tam sprzeda i próbuje handlować. Wielkie dzięki dziewczyny. No Maciek chce siedzieć z tyłu, mnie posadził z tak, mnie posadził z przodu, żebym gadał. Tu jest mieszanka bogactwa, nowoczesnych budynków i skrajnej biedy, co będziemy zaraz nagrywać i pokazywać. Region jest nazwany Kigogo i tu jest dużo rzeźni. Te panie mówią, że są chrześcijankami, więc jedzą wieprzowinę. No i wygląda na to, że... Mówią, że muzułmanie też podjadają wieprzowinę. No, tylko po kryjomu. Tak. Tam panowie pchają cegły. Ciężka praca w tym upale. To ja naprawdę współczuję. Przerąbane. Msimbazi. Yes, you can read that there. Ilala, Temeke, Kinondoni, Kigamboni. It's like 5 districts. 5 districts. Yes. Yeah. So Okay. this one is called Ilala. District. Okay. Czyli mają, z tego co ja zrozumiałem, 5 dzielnic takich głównych i ta nazywa się Ilala. Kupiły nam przez okno pieczoną kukurydzę, czyli mahindi. To jest pierwszy posiłek, który dzisiaj jem. Więc będę go jadł z namaszczeniem. Tu nas panie przywiozły do stacji. No i idziemy kupować bileciki. Bilety kupione i okazało się, że na pierwszą klasę już nie było. I teraz na drugą klasę kupiliśmy. A jest doba do odjazdu, więc jakbyśmy kupili w tych następnych miejscowościach, w których mieliśmy startować, to de facto byśmy nie kupili, byśmy nie pojechali pewnie. Więc wszystko się fajnie składa, bo okazuje się, że ten gość, który wczoraj nas tu zabrał, zupełnie przypadkiem. Tu była spontaniczna decyzja. Dobra, jedziemy z tobą dalej.
no to po prostu był strzał w dziesiątkę. Inaczej byśmy po prostu nie kupili biletu na ten pociąg. A te dwie panie, co nas zabrały, to teraz w ogóle jest akcja taka, że okazuje się, że nie można płacić za pociąg kartą ani dolcami, a my nie mieliśmy gotówy, a bankomat był bardzo daleko, to one zapłaciły za nas. I teraz oczywiście oddamy im te pieniądze, bo to kupa siana. No, ale w ogóle super, bo nas wożą po mieście i Tabata Matum. pokazują nam wszystko, nie? Co i jak. No i dobrze mówią po angielsku, znaczy dobrze, no na tyle, że się dogadujemy, więc to już jest mega turbo. Fajna historia. No i powiedziały, że w takim układzie zapraszają nas na obiad, a my powiedzieliśmy, że nie, że to my je zaprosimy, my postawimy ten obiad. No i jedziemy zjeść rybę, to będzie pierwsza ryba w Tanzanii. No ale jesteśmy w porcie, więc zakładam, że ona będzie świeża i będzie dobra, bo to co widzieliśmy na bazarach rybnych, to powiedzieliśmy sobie z Maćkiem, że nic nas nie zmusi do tego, żeby zjeść tutaj rybę. A tu się nagle okazuje, że zmieniamy zdanie jak w kalejdoskopie. No, A jutro powiemy, co się wydarzyło z tą rybą i czy było ok. A teraz przejeżdżamy przez jakąś rzekę, patrz ile śmieci. To wszystko niestety płynie do oceanu. I później ludzie się kąpią w tych kurortach na Zanzibarze i tak dalej. Bo przecież to wszystko jest obok. Tak samo było w Mombasie. Mombasa spuszcza po prostu cały ten syf do oceanu, a 20 km dalej piękny kurort, piękna plaża. Pływamy, kąpiemy się. A ja nawet się tej wody napiłem przypadkiem z oceanu. Była bardzo słona. jesteśmy trochę zmęczeni jedzeniem w Afryce. Oj tak. Szczególnie rzuciem jakiegoś mięsa, które jest, nie wiem, oni mają zamiłowanie do jakichś chrząstek i ścięgien. To żuje. I nie można połknąć. Czasami po jakichś tam dobrych, nie wiem, 5 czy 10 minutach rzucia lepiej to wypluć, tak żeby nikt nie widział. Żeby nie obrazić nikogo. Troszeczkę musimy zachwalać jedzenie, a nie jesteśmy specjalnie zachwyceni. No nie, z jedzeniem jest katastrofa, powiedzmy sobie to szczerze. Obydwoje z Marcinem mamy ochotę zjeść ze słynnej marki na K kurczaki, każdy wie jakie, ale nie chcemy głośno tutaj mówić przy kobietach. Bo po prostu chcielibyśmy zjeść coś, co się normalnie zmieli. Ogólnie nam się tak stopy szybko składają, że po prostu nie mamy czasu ani kupić zjeść, ani wody, się napić, ani wysikać. nic. I tak naprawdę, no obydwoje czujemy, że jemy po prostu minimalne porcje. Także schudliśmy masakrycznie, to na bank. A ja jestem mocno osłabiony, bo praktycznie 2 dni i 2 doby bez jedzenia prawie. I dzisiaj też, rano... Zjedliśmy tylko jedną kukurydzę na pół. No właśnie. Zakładaliśmy, że dzisiaj będzie totalny dzień obżarstwa. Zobaczymy jak nam pójdzie. Tak, też jest tak, że no jak widzimy, że ktoś jest fajny na stopie, na przykład ten chłopak wczoraj albo te panie dzisiaj, to po prostu zapraszamy na obiad i to będzie taka, myślę, pozytywna wymiana energetyczna. Tym bardziej, że zaoszczędzamy na transporcie, bo my byśmy tutaj majątek zapłacili za przyjazd tutaj do centrum i samo to jeżdżenie. Więc uważam, że to będzie w porządku i będzie miło. Taka opcja, że jedziesz z kimś autostopem i czujesz, że ta osoba jest normalna, miła, sympatyczna, jest w porządku i oferuje swoją pomoc, no to pewnie bierz, bo no jakby na tym polega urok takiego podróżowania i koloryt, że spotykamy ludzi, z nimi się jakoś po prostu zaprzyjaźniamy, nie wiem jak to nazwać. Jest jakaś, powiedzmy, interakcja, no wchodzimy w jakąś interakcję i podróżujemy dalej wspólnie. To jest jakaś prywatna firma, która jeszcze ma właśnie na swoim terenie meczek. Świetnie, no tu jest niewiarygodne, że są takie obrazki jak teraz widzisz przez okno, a dosłownie za chwilę jest mega turbo wypasiony budynek. Taka po prostu dysproporcja. Pani powiedziała, że pokazywała nam jakąś firmę, której właściciel po prostu zarządza generalnie jedzeniem w całym kraju i to jest jakiś multimiliarder, tryliarder, nie wiem jak to nazwać, najbogatszy człowiek. Więc tak to jest, większość ma po prostu biedę. No dobra, my teraz próbujemy wydostać się z miasta na plażę i tam spróbujemy zjeść rybę, która będzie świeża. To jest region typowo przemysłowy, tu są kontenery. Coraz bliżej portu jesteśmy i to widać. It's called Tabata. Tabata. Yes, Tabata. Okej. Yeah, it's industrial area. Aha. From where we started there? Jest. Yes. This whole area is industrial. Ten budynek to Ministerstwo Komunikacji. To jest kampus jakiegoś uniwersytetu. Przed nami takie budynki, kurde, normalnie szok. Zupełnie nie jak to co wszystko do tej pory widzieliśmy w Afryce. The business place. Aha. Jesteśmy w miejscu, które się nazywa Mwenge i to jest miejsce biznesowe.
No i jedziemy teraz coś zjeść. W ogóle zawiozły nas do bankomatu, do jakiejś galerii handlowej. Okazuje się, że tu jest potężna galeria handlowa. Więc wypłacił Maciek kasę. No i jedziemy na obiad. Dziękuję, kolego. O nie, tylko nie orzeszki. Wyjeżdżamy gdzieś w stronę plaży po to, żeby zjeść rybkę świeżą. Bo im opowiedzieliśmy, że o naszych wrażeniach z bazaru. No i za punkt honoru powiedziały, że nam pokażą, że są świeże ryby w Tanzanii i że można je zjeść i się nie otruć.